Witam serdecznie i zapraszam na kolejne nasze spotkanie. W tym odcinku pokażę m.in. tutaj widoczny gimnazjon, świątynię Artemidy, jak również opowiem o królu Krezusie, o jego monecie, pierwszej na świecie, która została bita właśnie tutaj, w tym miejscu. I to nie była wtedy Turcja, pamiętajmy. Zapraszam. Jestem w miejscowości Sart, niedaleko świątyni Artemidy, która jest tutaj, znaczy tu jest wejście do niej. Niestety jest po godzinie 19 i już jest zamknięta, więc cóż mi pozostało? Pozostało mi poczekać do godziny 8 właśnie tutaj, na takim placu, który jest wokół tej świątyni. Jeżeli jesteście niedaleko miejscowości Sart, a możecie tutaj trafić, kiedy zainteresujecie się takim gościem jak Krezus, król Krezus, czyli bogaty jak Krezus. Skąd to się wzięło i dlaczego, opowiem w najbliższym odcinku. Ale tutaj rodzi się oczywiście pytanie, czy tu jest bezpiecznie? No i powiem tak, przed chwilą przyjechała tutaj żandarma, czyli żandarmeria, czyli to nie jest żandarmeria tak jak u nas w Polsce, czyli żandarmeria wojskowa. Tu żandarma pełni rolę takiej policyjną. Pomachaliśmy sobie, ukłoniliśmy się sobie wzajemnie. Tu nikt prawdopodobnie krzywdy nikomu nie zrobi. Mówię prawdopodobnie, bo wiadomo, że zawsze wszędzie trafi się jakiś wariat albo jakaś sytuacja, która jest nieoczekiwana. No ale myślę, że w oczekiwaniu na otwarcie wejścia do świątyni Artemidy będę miał tutaj spokój. Może nie ciszę, bo motocyklami jakimiś tu jeżdżą. No życie trwa, tak? To nie można powiedzieć, że wszyscy mają teraz nagle w jakiś sposób zamilknąć lub ucichnąć, bo tam minęła godzina
nie wiem, godzina 19:30 czy 20. Trochę komary tutaj tną, ale mam ten środek, który odgania, więc jakoś sobie radzę. Więc kolejne miejsce i w kolejnym miejscu jest ok, można powiedzieć. A jak, żeby nie byłoby inaczej. Zapraszam jutro do wejścia. Zawsze jak przyjeżdżam w jakieś takie miejsce, gdzie rechoczą żaby i już trochę komary tną, to mam swój taki specjalny środek na komary, odstraszanie. Jeżeli oczywiście chcecie wiedzieć, co to za środek, to 30 łapek w górę i zdradzę tą super tajemnicę. Pięknie ptaszki śpiewają, a my jesteśmy w Sardes, a w chwili obecnej miejscowość nazywa się Sard. A więc stoję nad tą rzeką, jak widzicie, mała, płytka i jest taka śmieszna. To jest rzeka, która zmieniła historię świata. Ona nazywa się Paktolos. A widzicie, ile ma dzisiaj szerokości. Ledwo co. Kury chodzą po brzegu, traktory tutaj przejeżdżają, samochody. Ale wiecie, 2,5 tysiąca lat temu ta rzeka po prostu niosła złoto. I to dosłownie. To złoto nazywało się elektrum. Był to naturalny stop złota i srebra i wytrącał się tutaj na dnie. Lidyjczycy nauczyli się go zbierać i czyścić i bić z niego małe metalowe takie krążki. Pierwsze monety w historii świata. I tutaj właśnie stąd, z tego miejsca. Oczywiście 2,5 tysiąca lat temu. Więc ktoś wymyślił ten pieniądz, ktoś wymyślił, że kawałek metalu można wymienić na chleb, na konia albo tam na ziemię. I był to Lidyjczyk, tutaj w Sardis, a obecnie Sard. A więc tym królem był Krezus. Imię, które w polszczyźnie stało się synonimem bogactwa. Pamiętamy takie słowo, takie wyrażenie bogaty jak Krezus. A był on ostatnim królem Lidii i rządził tutaj jakieś 500 lat przed naszą erą. Od razu rodzi się pytanie, czy warto tutaj przyjechać? No powiem tak, dla samych ruin oczywiście ktoś może powiedzieć, a 4-5 kolumn, które stoi i reszta ruin leży. No to tak można powiedzieć, wygląda większość budowli bizantyjskich i jeszcze wcześniejszych, licyjskich, lidyjskich i jeszcze gorzej. No czasami może troszeczkę w lepszym stanie. I dla tych kilku kolumn, jeżeli ktoś tylko chce to zobaczyć, na pewno tu nie warto przyjechać. Ale warto przyjechać dla tego miejsca, żeby tutaj zobaczyć tą scenerię, zobaczyć ten klimat, poczuć to miejsce, jeżeli ktoś lubi właśnie takie wyjazdy. Takie wyjazdy, jak ja lubię. No właśnie wróciłem tutaj z tej małej przechadzki przy świątyni Artemidy. Zdejmę ten kapelutek, który muszę chyba zmienić. I powiem, że pan ochroniarz zapytał się, czy dronem latałem. No dron posiadam, mam, ale tym dronem nie latałem. No i powiedział, że no to dobrze. Powiedziałem, że nie mam tego, znaczy, że nie mam przy sobie. Okej. Powiedział, że latanie dronem, chociaż nie ma tutaj żadnego zakazu takiego jako tabliczki, jest uwarunkowane otrzymaniem pozwolenia. Już nie dopytywałem się, od kogo uzyskać to pozwolenie, w jakim trybie, bo prawdopodobnie to i tak jest nie do uzyskania lub bardzo trudne przez takiego zwykłego zjadacza chleba jak ja. Gdybym był jakąś telewizją i zwrócił się oficjalnymi kanałami i tak dalej, to pewnie po kilkunastu tygodniach bym taką zgodę bym uzyskał. Komary tu tną. Dobrze, jadę teraz do gimnazjonu, nie mylić z gimnazjum.
Bo co to jest gimnazjon, a gimnazjum to są dwie różne rzeczy. W gimnazjonie działy się specyficzne historie. No więc tak, zapraszam dalej. No nie za bardzo przejeżdżam. Co tam, dziewczynki? Kompleks gimnazjonu i synagogi. Synagoga to jedna z tych największych, jakie odkryto gdziekolwiek w starożytnym świecie. Sardis miało dużą społeczność żydowską przez setki lat. Żyli tutaj spokojnie obok pogan, obok wyznawców Artemidy, Rzymian. Gimnazjum i synagoga została obejrzana. Trwają tu jeszcze prace porządkowe, przygotowanie do sezonu, a ja udaję się dalej do kolejnej atrakcji dla mnie. Mam nadzieję, że również ta atrakcja będzie ciekawa dla innych. Jadąc przez Turcję można spotkać takie ujęcia wody. Tych ujęć wody jest dosyć sporo, więc jeżeli jedziesz kamperem czy jakimś innym samochodem i potrzebujesz nabrać wody, to nie martw się o to. Tej wody jest pełno. Jedyny warunek jest taki, że na nizinach, kiedy jest już pełnia lata, w tych kranach może wody zabraknąć, ale oczywiście nie we wszystkich. Druga kwestia jest taka, gdzie zrzucić nieczystości. Jedziesz kamperem, możesz powiedzieć, gdzie jest kemping. No jedziesz kamperem, kemping ci jest w ogóle niepotrzebny. Możesz zatrzymać się gdziekolwiek chcesz. Jesteś w Turcji, pamiętaj o tym. A gdzie zrzucisz swoją kasetę? Swoją kasetę zrzucisz do dziury. Znaczy się do toalety. Na stacji benzynowej, na jakimś takim mopie, ale to nie nazywa mop, zwykła jakaś toaleta po drodze. A ktoś może zaraz powiedzieć, a ja tego nie będę robić, bo to jest chemiczna toaleta, a ja mam, no to dobrze, to jeżeli masz tą swoją kompostową, jeżeli mieszasz tą dwójkę razem z trocinami, a później wkładasz to do worka i ukradkiem lecisz gdzieś do parku zakopywać, bo przecież nie wolno tego wyrzucić normalnie do kosza na śmieci, a to robisz, to więc już sam z siebie kpisz i kpisz z innych, ale to jest każdego indywidualna sprawa. Także tutaj z kasetą nie ma problemu również żadnego, jak i z wodą, którą można pobrać w takich punktach. Miasto Blaudos. Miasto, które powstało po kampanii Aleksandra Wielkiego. Założyli je macedońscy żołnierze, Macedończycy, którzy osiedlili się tutaj w tych rejonach. Czyli to był III-IV wiek przed naszą erą. Miasto zostało opuszczone w XII wieku. Tu jeszcze widać pozostałości tego
metalu, który pozycjonował i trzymał w kupie kolumnę. O, a tutaj jeszcze co to mogło być? Czy to jakiś ołtarz? Opis mówi, że jest to że to są pozostałości budynku publicznego, jakim była bazylika. No, powiedzmy. Ale miejsce jest świetne. Byłem tutaj u pana naostrzyć siekierę. Pan nie wziął pieniążków żadnych. O, w tym warsztacie.